Takie oto części dostaliśmy w gazetce numer 3. Ewidentnie będziemy składać koło. Zaczynamy od przedniej tarczy obręczy 3D oraz zewnętrznych śrub obręczy 3E. Powinienem obciąć te śruby wyżej w miejscu zwężenia, które wyznacza linię, ale obawiałem się, że wtedy element będzie zbyt krótki, aby trzymał się bez kleju. Teraz montujemy śruby w otworach i dociskamy je do samego końca. Dodajemy do tego element 3C, dysk centralny. Musimy wycelować naszą piastę w te większe otwory dysku centralnego. Skręcamy na 4 śrubki DP. Teraz opona 3A. Zaskoczył mnie ciężar tej opony oraz to, że jest dość twarda i wydaje się bardziej plastikowa niż gumowa. Postanowiłem, że to koło będzie przednim prawym kołem, więc układam wzorek opony, czyli bieżnik, w kierunku jazdy. Wciskamy nasze złożone elementy i upewniamy się, że doszły do końca. Od drugiej strony montujemy cylindryczną obręcz 3B. Obracałem ten element bardzo długo, ponieważ nie miałem pewności, czy jest nierówny, czy jest to złudzenie optyczne spowodowane dużą odległością elementów, bo tak jak się obawiałem, elementy ściskają tą twardą oponę poprzez dokręcenie śrubek. Dlatego śrubki dokręcałem stopniowo i równomiernie, głównie ręcznie, aby dobrze się ułożyły wraz z oponą. Następnym razem spróbuję tą oponę trochę rozgrzać suszarką albo zanurzyć w ciepłej wodzie, żeby była bardziej elastyczna i zobaczymy, czy to zda egzamin. Wyszło to bardzo dobrze, wręcz nie ma żadnego prześwitu wewnątrz. A teraz dwa małe elementy. Nakrętka 3H oraz klips 3F. Kierunek złożenia nie ma tutaj znaczenia. Złożony element umieszczamy w nakładce 3H. Teraz wszystko, co złożyliśmy, instalujemy w pozostałej części koła. W tym przypadku również nie ma znaczenia, jak to wsadzimy. Skończone. Czas na części z gazetki numer 4. Zaczniemy od połączenia naszego wcześniej złożonego skrzydła lewego przedniego z elementem 4A, czyli lewą przednią ścianą nosa. Nie zapomnijcie wsadzić tego małego srebrnego elementu 4F. Jest to zatrzask lewego przedniego skrzydła. Zatrzask nakładamy na bolczyk w skrzydle. Niestety nie ma możliwości wsadzenia go tak, aby nie wypadał z tego bolczyka, więc trzeba pokombinować. Teraz celujemy w te 3 szczeliny. Przykręcamy na 2 śrubki EP. Następnie przykręcamy klapę lewego skrzydła, czyli ten cieńszy element, na 2 śrubki CP. Na razie odkładamy element, ale zaraz do niego wrócimy. Przejdźmy do większej zabawy, czyli do montażu, mocowania, zawieszenia. Zacznijmy od elementu 4C, czyli tego z otworami na przestrzał. Najpierw zamontujemy do niego lewy wspornik górny 4G na śrubę CM. Teraz ramię wahacza 4D. Nie przekręcamy go, przymierzamy tylko po to, żeby mógł latać luzem i irytować nas podczas skręcania całego mocowania zawieszenia. Lewy drążek kierowniczy również zostaje luzem. Czas na zmontowanie wszystkiego w całość. Wykorzystamy do tego element 4B oraz 3 śrubki DP. Do lewej ściany nosa przykręcamy lewy zestaw drążków na 2 śrubki DP oraz 1 CM. Uwielbiam, gdy wszystko łączy się w całość i nie pozostają później żadne elementy do późniejszego montażu. Podczas skręcania elementów musiałem niechcący wykrzywić lewy wspornik górny 4G, ponieważ był zbyt wysoko i zbyt daleko do skręcenia na tą śrubkę CM.
No, wszystko udało się idealnie naprostować. Gazetka numer 4 ukończona. No niestety ostatnie złożenie na dziś, gazetka numer 5. Jak widać po elementach, będzie to odbicie lustrzane tego, co składaliśmy przed chwilą. Składamy bok nosa wraz ze skrzydłem prawym. Oczywiście nie zapomnijcie o tym małym srebrnym elemencie 5F. Dwie śrubki EP oraz dwie śrubki CP, którymi przykręcamy ten cieńszy element klapy. Przechodzimy do elementu 5C z otworami na przestrzał. Montujemy prawy wspornik górny 5G, tym razem ostrożnie, żeby go nie wygiąć, jak to było w przypadku lewego wspornika. Kładziemy luzem elementy 5D oraz 5E. Chciałem zamontować detal 5B, aby wszystko złączyć, ale zauważyłem małe kółko i wystraszyłem się, że jest to jakaś wada. Na szczęście tak być powinno, więc skręcamy elementy na 3 śrubki DP. Do prawej ściany nosa przykręcamy prawy zestaw drążków na 2 śrubki DP. A wspornik górny 5G, który teraz pasuje idealnie, montujemy na 1 śrubkę CM. Montaż z gazetki numer 5 ukończony. A tak prezentują się wszystkie części, które do tej pory złożyliśmy.